Jest Szwecja, nad jeziorem Bysion. Schodzę po schodach bardzo wcześnie rano, a to dlatego, że dzisiaj wypływamy wcześniej! Aż sam jestem w szoku, wszyscy w ogóle są na nogach. To coś się dzieje, to się też produkuje. Jakaś taka akcja jest w ogóle szalona. Co ty tutaj? Omlet po jakiemu to jest? No po bułgarsku. O kurde. Stofu! Wrzucił 2 bułgaresów. Nie ma zmiany. Coś mi się zdaje, że ty lubisz wcześniej wstawać, co? Ja owszem, tak. Owszem, 3., 4. Jak przychodzi lato, to najlepsze pory. I komentarz. Nie, naprawdę. Wojciech, który na co dzień wyciska gumy, nadaje im kształty i najlepszą pracę, w tym momencie Robi sobie kanapeczkę. stworzył coś, co dzisiaj będzie, właśnie to jest to, co dzisiaj będzie. Ty będziesz dzisiaj co? Dzisiaj będę to. Dzisiaj rzucam na hak. Na co się nastawia dzisiaj? No, sandaczyk na pewno. Ja dzisiaj za ślizgunem pływam. I gluty. Duże gluty 40 cm. Mówisz o koniu? O konkach, oczywiście, 40 plus musi być. Dobrze. Dalej jedziemy. Okazuje się, że oni tak naprawdę. No to nie ma wyjścia. Też się muszę ubierać i wychodzić. No niestety, jak tak wyszedłem przed domek, to wcale to nie jest jakieś tak super turbo zachęcające, bo wieje wiatr na maksa. Deszcz ma nie padać dzisiaj, choć to się cały czas zmienia ta prognoza. W ogóle jakąś taką siekankę pokazują, że będzie słońce, deszcz, wiatr, brak wiatru, znowu wiatr. Cholera wie. Natomiast tak wcześnie to z reguły nie wstawałem tu w Szwecji. Kiedy już się ubrać w te wszystkie ciuchy i nosi się sprzęt do przystani, to tak naprawdę wcale nie jest zimno. Na łowisko wypływam z Pawłem, niezłym harpaganem, który nie odpuści nawet godziny łowienia. Pierwszą połowę dnia dzisiaj spędzam z Pawłem. Stoimy przy tej tamie w nurcie. Właściwie dzisiaj na początku bardzo słabo ta woda płynie z tamy. Można powiedzieć, że nawet się zatrzymała, troszeczkę poszła w dół w ciągu nocy. No i tutaj na takim spadzie z 1 do 5 dosłownie odławiamy sobie okonie. Są momenty fatalnej pogody dziś rano, takiej, że leje, trzeba chować aparat, wszystko trzeba przykrywać. No a są takie momenty jak teraz, że jest takie odpuszczenie i można sobie w miarę komfortowo popykać tymi gumeczkami. Na początku oczywiście zakładaliśmy kotlety, duże jakieś takie przynęty, no a teraz już zaszliśmy w dół i próbujemy po prostu poskubać te okonie. No i trafiają się co jakiś czas takie 30-czki. Ja miałem dobry start, bo złowiłem takiego 40. Stanęliśmy na trochę płytszym miejscu. Proszę bardzo, taki 40-czek. Piękna rybka. Piękny, gruby, zajadł wspaniale gumę. Ciemny, gruby okoń. Chłopaki mocno tam walczą. Też widziałem, że holują jakieś okonie. Paweł kosi okonia za okoniem. I łowienie takich malarów to się nazywa malarstwo. W tym momencie wieje dosyć silny wiatr. Jest zimno, no i przechodzą takie dżdże lekkie. No ale okonie bardzo fajnie biorą. Stawiamy na takie przynęty jaskrawe w związku z tą pogodą, a tutaj jednak koło mnie lata właśnie, jak się zatrzyma, to wam pokażę. Ja w tym momencie na coś takiego łowię. Udało mi się na to złowić 40-czka. Podłużna, jaskrawa gumka. No i pracujemy na płyciznach. Nie spodziewałem się tego wcale. No więc obławiamy te płycizny, potem spady, ale kusi nas, żeby już założyć większe przynęty i poszperać w najgłębszych miejscach. No i tu jest taka sytuacja, że w tym momencie jest 9, dochodzi rano. No i wyszło słońce totalne. Zrobiło się pięknie. A brania siadły. Te poranne okonie już nas opuściły. Teraz zaczynamy powoli szukać sandaczyków.
Oczywiście na głębokich blatach zamiast sandaczyków czaiły się szczupaczki. Gryzły chętnie i przez cały czas. Już kolega myślał, Olin, że to... Ale oko mała, to taka jałówka. W końcu z 12 metrów głębokości Paweł zaliczył to branie, o które nam chodziło. No i takie już obławiamy tutaj właśnie dziury pod jesiennym liściem. Niepozorne, malutkie, ale kryją w sobie fajną rybę. No i wyglądają niesamowicie jesiennie już. Przyłożyliśmy się do łowienia, zmieniając gumy i techniki prowadzenia. Trzeba było w końcu zaciąć coś porządnego. Taka kobyłeczka mi właśnie wzięła właściwie przy samym brzegu, co nie znaczy, że było płytko. Tutaj jest 7,5 metra. Spuściłem gumę na dno, 20-gramowa główka, przynęta taka Lunatic Bites, jak widzicie Fire Tiger. Batyskaw taki, okonisko wspaniałe, no to jest po prostu kilogramowy okoń, coś pięknego. Tutaj w tych warunkach ryba taka ma szansę wyrosnąć do 50 cm albo i lepiej, więc niech sobie spokojnie żyje dalej. O, ale bomba piękna. Piąteczka. Super. Biona. Yeah. Wybiło południe, a że co nieco mieliśmy już połowione i chcieliśmy odpocząć od wiatru, przybiliśmy do jednej z wysp na odpoczynek i może też na jakieś gotowanie też. No i tu znaleźliśmy się w takim pradawnym, wielotysięcznym lesie, w którym jest mnóstwo głazów porozrzucanych przez gobliny, hobgobliny i inne trolle. Wiadomo, jak to w Skandynawii, tak powstawał ten krajobraz. No i co można by tutaj przepysznego zjeść sobie z lokalnych produktów? Oczywiście mówię o produktach lasu i jeziora. No to mam tak, złowionego przed chwilą szczupaka. O, tutaj mam taki też produkt lokalny sprzed 5 minut. Znalazłem takiego właśnie przepięknego koźlarza. Myślę, że on idealnie tutaj będzie pasował do tej potrawy. Poza tym mam masło, pietruszkę, cebulę, sól, pieprz i śmietanę. No i teraz trzeba to wszystko jakoś ze sobą połączyć. Potrzeba tylko paleniska. Na tym palenisku trzeba postawić patelnię, ale też tak, żeby nie miała za gorąco ani za zimno, czyli idealnie wszystko najlepiej, żeby tam grało. Jak już patelnia się rozgrzeje, no to ufiletowanego wcześniej szczupaka wrzucę na rozpuszczone na patelni masło. Następnie na tego szczupaczka odłożę te kawałki gdzieś na jakieś drzewo obok. On sobie będzie tam powolutku się zbierał, dochodził, a w tym czasie grzyb posiekam razem z cebulą i wrzucę na pozostałe masło na patelnię. To się będzie dusić. Następnie dodam pietruszkę, grzyby, pieprz, sól i śmietanę. I do tego sosu wrzucę potem szczupaka i to jeszcze chwilę się musi zamacerować w tym sosiku i myślę, że będzie całkiem w porządku. Szwedzkiego szczupaka w grzybach testujemy na Pawełku. Ten sosik grzybowy jest po prostu mistrzostwem świata. Jakie wino podać? Chardonnaya, czy może jakieś szczepy bardziej jeszcze południowe? Mamy browara. Będzie pasował?
ja też muszę spróbować, bo co, kurczę, tak patrzę na ciebie, to już widzę przecież, że to jest... To patrz, zwykły szczupak. Przed chwilką złowiony. Przed chwileczką. Pycha. No. I to właśnie o to chodzi, żeby sobie wysiąść na rybach też, na jakiejś wysepce, czy gdzieś w okolicy i coś pysznego, lokalnego zjeść. My akurat jesteśmy w Szwecji, więc mamy to, co chcieliśmy. No. Mamy to, co jest tutaj na miejscu. Ile za porcję byś liczył w restauracji? Zaraz jeszcze spotkamy chłopaków na łodzi. Pojedziemy ich poczęstować, żeby się dowiedzieli, że to jest idealna sytuacja. Pan ściąga tę wędkę, bo tutaj jest jakby dobro z lasu zrobione. A wiesz, jaki to gatunek ryby? Sandacz. No właśnie nie. Okoń? Nie. No nie ślizgą. To jest obślizgun. I to tak serio, taki 60. Sfiletowany. No, szczupły. Najedzeni, odpoczęci, można zaczynać popołudniową rundę tego dnia. Pogoda nie zmieniła się, co akurat dzisiaj znaczy, że co pół godziny są zupełnie inne warunki atmosferyczne. Po południu płynę z Wojciechem, który jest wybitnie zajadłym poszukiwaczem ryb. Wojtek łowi wyłącznie metodą castingową i posługuje się wykonanymi przez siebie przynętami, czyli gumami Lunatic Bites. Trzeba przyznać, że idzie mu to świetnie. W każdym napłynięciu holuje sandacza, a ja póki co tylko się przyglądam. Żeby pokazać, że też umiem łowić, dwoję się i troję w podbijaniu, szuraniu i ciągnięciu przynęty. W pewnym momencie napływamy na potężną ławicę ryb. Jest 4, więc to powinna być dobra pora na obłowienie takiej ławicy. Właśnie trafiliśmy na taką potężną ławicę ryb i okazało się, że tu są i okonie, i w tym momencie chyba mam szczupaka większego, bo nie daje się podnieść, czyli musi ważyć ładnie ta ryba. W pierwszym rzucie od razu. Tak, od razu stuknięcie na małą gumkę w ogóle rzuciłem, bo z nastawieniem na okonia. Okoń ganiał po powierzchni bardzo fajnie. Oj, o jest od. Popuszczamy. Puszczamy delikatnie mu. Będzie szczupaczek. Jest bardzo przyjemny. Bardzo, bardzo przyjemny. Jest szczupaczek. Oż ty. Mamusia, dziękuję bardzo. Tak, widać, że on tu przyjechał się najeść w to miejsce. Tak, no bo tu pełna ławica, nie? To jest jego pora na żarcie. Śliczny rybon. Płyń sobie z tego, z podbieraka jest. Poszedł. Super wędkowanie. Dzięki. Trochę śluzu dostałeś ode mnie za przyzwanie. Dobrze. 3 minuty później. Ciach. Płynie. Pyk. Bawimy się dalej, póki jeszcze jest światło i niezła pogoda. Wjeżdżają pasiaki. Proszę bardzo. Klasyka. O. Ale patrzcie, co go jadło. Patrzcie, co go jadło. O, skubany. To jest sandacz, który ma jakieś 40 cm i jakby... Dorwał go duży inny. Tak. Ło. 2 zęby, wielkie. Już to metrówa sandaczuwa musiała być. No. Ale go dziabło pięknie. Super. Tak mi się coś wydawało, że właśnie pod ławicą widzę pilnujących zawodników. A to za dziki były.
I już taki ładny 50 plus się trafił. Zębaty, nastroszony, wściekły taki. Zjadł tą gumę. Super. Fantastyczne łowienie tu jest, naprawdę. O, takie kiełki. Niestety o tej porze roku w Szwecji dzień jest krótki, więc około 18:00 trzeba spływać do kwatery. To był bardzo intensywny dzień, więc już się cieszę na odpoczynek przy kominku. Teraz o zmroku chodzą mi po głowie różne myśli. Już kilka razy byłem nad Bysjon jesienią. Może by tak w przyszłym roku odwiedzić to miejsce na majówkę, a może jeszcze wcześniej zobaczyć pierwszy raz w życiu szwedzką wiosnę. Kto wie?